Cześć, dziś zapraszam na ciasto kukułka. Przepyszne, naprawdę obłędnie dobre. Mnie jest nawet trudno opisać, jakie to ciasto jest pyszne. Wyobraźcie sobie taką wuzetkę z pysznym, rozpływającym się w ustach czekoladowym kremem i delikatnym posmakiem alkoholu. To jest po prostu genialne, zarówno jeśli chodzi o mięciutką, delikatną i wilgotną konsystencję, jak i sam smak. Naprawdę gorąco polecam. Zaczynamy od czekoladowych spodów, czyli 6 naprawdę dużych jajek. Moje jajka to były takie XL i pół szklanki cukru, tradycyjnie 15 minut na najwyższych obrotach miksera. Przypominam, że jajka powinny być wyjęte z lodówki co najmniej godzinę przed pieczeniem, o ile oczywiście trzymacie jajka w lodówce. W międzyczasie 1 szklanka, czyli 150 g mąki pszennej typ 450 i 3 łyżki kakao, to jest 50 g, oraz 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Wymieszaj dokładnie razem. Gdy piana jest już ubita, odstaw mikser na bok i po 2-3 łyżki przesiewaj wcześniej wymieszane suche składniki. Przesiewaj, ponieważ kakao zawsze tworzy grudki i potem ciężko jest je rozmieszać i te grudki pozostają później w upieczonym cieście. Gdy dodasz już wszystkie suche składniki, dolej jeszcze 100 g wcześniej rozpuszczonego i przestudzonego masła. I mieszaj, aż całe masło będzie dokładnie wymieszane, pamiętając o tym, aby zawsze sięgać dna, ponieważ tam gromadzi się nierozmieszany tłuszcz. Gotowe ciasto przelej do blaszki 24 na 35 cm. Ja dno blaszki wcześniej wyłożyłam papierem do pieczenia. I od razu wstaw do piekarnika nagrzanego wcześniej do 175 stopni bez termoobiegu lub 165 z termoobiegiem. Ja swoje ciasto piekłam około 35 minut, można troszkę dłużej, jeśli piekarnik słabiej piecze. Po upieczeniu od razu wyjmij je z piekarnika i zostaw do całkowitego wystudzenia, następnie przekrój na 2 równe blaty. Przypominam, że film o tym, jak równo przekroić biszkopt, jest już od dosyć dawna na moim kanale, więc tych, którzy mają problem z krojeniem blatów, zachęcam do jego obejrzenia. W trakcie jak biszkopt się studzi, można przygotować nasączenie. Ja tutaj mam 1 szklankę kawy, moja kawa jest z ekspresu, ale można równie dobrze zaparzyć po prostu 2 łyżeczki kawy rozpuszczalnej 1 szklanką gorącej wody, wyjdzie praktycznie na to samo. 2-3 łyżeczki cukru, to do smaku w zależności jak kto lubi, i 100 ml wódki, whisky czy koniaku, czy dowolnego innego alkoholu, jaki lubisz. Całość wymieszaj dokładnie razem. Można jeszcze na koniec dodać kilka kropli soku z cytryny, jeśli komuś to odpowiada. Nasączenie można również zrobić w wersji bezalkoholowej. Jeśli interesuje Cię taka wersja, to zapraszam na orchideli.com, tam w przepisie jest wszystko dokładnie opisane. Następny w kolejce jest krem czekoladowy. Pół szklanki zaparzonej kawy i tak jak poprzednio może to być kawa rozpuszczalna albo po prostu kawa z ekspresu. Pół szklanki, u mnie whisky, ale może być to dowolny inny mocny alkohol. I 300 g gorzkiej czekolady. Jest to czekolada deserowa, taka od 50 do 65% zawartości miazgi kakaowej. Całość podgrzewaj na bardzo małym ogniu i cały czas mieszaj do chwili, kiedy krem się rozpuści. Ten krem można przygotować nieco wcześniej, ponieważ on bezpośrednio po podgrzaniu ma bardzo rzadką konsystencję i zajmuje mu trochę czasu, żeby nabrał takiej gęstszej konsystencji, bardziej kremowej. Można go po wystudzeniu wstawić do lodówki, aby to przyspieszyć. Można go wystawić na balkon, jeśli ciasto robicie zimą. Gdy wszystkie składniki ciasta są już przygotowane i we właściwej temperaturze oraz konsystencji, na koniec zostaje bita śmietana, czyli 1 litr dobrze schłodzonej śmietanki. U mnie jest 36 i 30, najlepsze będą tak naprawdę 2 36. 4 łyżki cukru pudru, ubij razem na sztywno. W momencie, kiedy bita śmietana będzie prawie już gotowa, dolej jeszcze 3 łyżeczki żelatyny wcześniej rozpuszczone w 1/3 szklanki gorącej wody. Żelatyna może być lekko ciepła, nie może być gorąca. I teraz blat ciasta czekoladowego nasącz mniej więcej 1/4 szklanki wcześniej przygotowanego ponczu. Następnie wyłóż połowę przygotowanej bitej śmietany. Na wierzchu ułóż okrągłe biszkopty. Ja tutaj użyłam 120 g okrągłych biszkoptów typu petitki. Każdy z biszkoptów wcześniej krótko zanurzamy w ponczu. Na wierzchu biszkoptów wylej krem czekoladowy. Prawie cały zostawiam mniej więcej 1/4 po to, aby polać później wierzch ciasta. Na krem wyłóż resztę bitej śmietany i przykryj drugim blatem ciasta, który również nasącz pozostałym ponczem.
No i na wierzchu oczywiście ten krem czekoladowy, który pozostał. Ciasto do lodówki, najlepiej na noc albo na minimum takie 6-8 godzin, żeby dobrze zastygło, a potem to już jest po prostu czysta rozkosz. A więcej przepisów, które zawsze Ci wyjdą, znajdziesz w książce Crème de la Crème. Teraz dobra wiadomość, wrócił do sprzedaży pakiet Max, który zawiera książkę, 4 zeszyty z nowymi, niepublikowanymi przepisami oraz przepisownik na Twoje ulubione przepisy. Mamy też w sprzedaży nowy zestaw, czyli książkę i fartuch orchideli. Kup na sklep.orchideli.com. Zapraszam.